który spędzasz na filozofowaniu. Tu jest podest, ale to był boski oddech. Co się z nim stało? Nie widzę go. That can't be true. God's breath is gone. So it was all for nothing. Mjorgen probably took it with him to battle, and I was enough of a stupid dimwit not to think of that. It makes sense. He's so old and weak. He must eat the smallest creatures of the sea since he can't bite fish anymore. No wonder he reached for the magic weapon. I have to get out of here and think of a new plan. A tu będzie trochę humoru. Płyniemy do złotej lampy. Słychać jakieś dziwne odgłosy z jej wnętrza, nie? Jakby ktoś krzyczał albo szczekał, nie wiem. As if someone was going around brawling. Może to jakiś dziwny dżin. Pijany bazyliszek, nie słyszałem jeszcze takiego określenia. Pijane bazyliszki to by były dobre oddziały, na przykład dobre jednostki, na przykład w Heroesach. Bazyliszki tam były, ale pijanych bazyliszków to jeszcze nigdzie nie widziałem, nigdzie. Tu jest kolejny opis, dlatego klikam drugi raz. Ciekawą historyjkę Olaf opowiada teraz. The shepherd already saw himself selling the lamp of pure gold and buying a couple of goats from the master and doing well. Only the lamp was magical. When a lucky finder started polishing it to sell better, 40 genies jumped out of it and tore the poor wretch into pieces. There's another version in the story which the shepherd's fate is better. Now, the one my dad told me is worth more because of the important lesson about life. When you encounter a magic lamp, keep your hands off it. You never know if something will jump out and devour you. Dewiza godna bohatera. Bój się wszystkiego, nie wychodź z domu, bo ci meteoryt spadnie na głowę. Można i tak. Kamienna tablica, teraz nią się zajmiemy. Tu jest uszkodzony róg. Nie wiem, właściwie. Chwila. Właśnie, nie wiem po co ja to z kamienną tablicą tam kombinuję. Many coins from various countries, golden goblets and bowls, some jewels. With such fortune I'd be among the greatest moneybags in the world. But I have a more important mission now. Spróbuję jeszcze raz. What have we here? It's the missing tablet from the temple. So blue starfish is the artifact Nauticians and Titans fought the horrible war for. But that's so stupid. None of them stole the artifact. The starfish simply hatched out, leaving just the hull. This is precisely what could stop Mjorgen's and Apadulas's duel. I have to get out of here before it's too late. Ciekawe wyjaśnienie. Czyli błękitna rozgwiazda okazała się tym artefaktem i się wykluła i dlatego zginęła, nigdzie jej nie ukradł. No co za idioci muszą być z tych tytanów i Nautizjan, naprawdę. No i walczyli przez tyle setek lat o taką pierdołę. No ale to jest wątek humorystyczny. Właśnie, tutaj można to odsunąć i można poluzowaną nakrętkę przykręcić. Ale nie wiem właściwie po co, no. Chwila, berło z diamentem. Zobaczę, czy to jest w ogóle potrzebne. I don't know much about jewels, but I could buy several villages for this stone and still have enough for a decent mansion. Oh dear, I'm becoming greedy again. Ten diament odkręcamy. I tej poluzowanej nakrętki nie będę przykręcał, tylko spróbuję diamentem otworzyć okno. No, czyżby to była jakaś rzecz, której nie trzeba zrobić w grze, a można?
Chyba jedyna taka rzecz, przynajmniej do tej pory. Sharp diamond tip could cut well. Rzeczywiście. No patrzcie. Ale można wrócić do skarbca jeszcze. Nie wiem właśnie, czy to trzeba robić, no. A red herring. What could that mean? Tu jest jeszcze jakiś przycisk. Dobra. Przykręcę tą zakrętkę. Nie wiem po co, ale... Chwila, zobaczę, czy się da jeszcze tam wpłynąć. I heard a lot about boats which can float underwater. Mainly that they don't exist, and Aratania's tall story is to scare its aggressive neighbors because it has a small feet and long coast. Turns out, it's not a tall story. At least this boat has submerged successfully. No nic, nie będę się zastanawiał nad tym, do czego to przykręcenie tej zakrętki się przydało, czy się w ogóle do czegoś przydało. Mamy teraz ważniejsze rzeczy na głowie, bo tam się biją, a my tutaj tracimy czas. A może tam poległ już Apidulas albo Mjorgin, albo nasz krab? Miejmy nadzieję, że nie. No, płyniemy zobaczyć, co się tam z nimi dzieje, wyjaśnić im całą sytuację, jeśli to możliwe. Są ciągle żywi, bardzo dobrze. Trzeba tam podpłynąć teraz. Pokazujemy Apidulasowi błękitną rozgwiazdę. Oni są w szoku, bo widzą swój artefakt. O który walczyli przez tyle setek lat. Do you think you can keep your scaly friend in check while I explain? Gar, urak norgemar ostarag. He agrees to a temporary truce while you're telling me where you got the artifact. Well then, a chatty clam advised me to... So the whole terrible war, all those dead on both sides, all of it just for such nonsense? I am sorry. Swoją drogą, żeby rozgwiazdę traktować jak artefakt, to trzeba mieć w głowie. Ask a favor? Sure. This madness must end once and for all. I'll try to explain it to Mjorgin, but I don't know how long it'll take, nor how he'll react. It might be better if you left us now. Sure. I suppose it's nonsense, but could you put the artifact to its place in the temple? I know it'll hatch again soon, and only the shell will remain, but... Sure, don't worry. Thank you. I'll meet you at the temple. Agreed. Chociaż tak patrząc obiektywnie, to z jednej strony jest to śmieszne, zabawne i żałosne, ale z drugiej trochę smutne jednak, bo to też może mieć jakiś przekaz, że jednak wojny są czasem o takie głupoty, ginie wielu ludzi. Nie wiem, nie podejrzewam twórców, żeby tak moralizowali, chociaż być może też mieli takie ambicje, ponieważ no ja znam też dalszą część gry i wiem, co będzie dalej. Znam całość i jakiś tam pogląd sobie wyrobiłem na to, więc możliwe, że to też ma takie znaczenie, że jest to kolejna wojna właściwie o nic. Jakąś pomyłkę, nieporozumienie.
spokojnie można sobie żyć w zgodzie, a szuka się pretekstu tylko do konfliktu. No taka jest prawda. Na tym się opiera wiele konfliktów na świecie. No ale dość, bo to jest mimo wszystko gra przyjemna, więc nie będziemy o takich rzeczach rozmawiać. Odkładamy na miejsce rozgwiazdę czy artefakt, jak kto woli. Wypływamy ze świątyni i tam miał na nas czekać Apidulas. Bardziej go polubiłem niż Mjorgina, szczerze mówiąc. Mjorgin jest mało komunikatywny, a z Apidulasem się da fajnie pogadać i ma charyzmę, mimo że jest głupi, jak się okazało, no bo jak inaczej mogę nazwać ten cały Blue konflikt. starfish is in its place again. I'll leave the temple gate open so we can go out when it hatches. How did Mjorgen take it? Badly. Just like me. We both lost too many friends in the war, and you've now shown us it was all... what, in fact? A misunderstanding? We feel stupid and cheated. The war would have happened anyway, presumably. Presumably, yes, but we can never know now. What are you going to do? Mjorgin and I agree that we should bring a couple of Titans and Nautisans to the temple to see the blue starfish hatch, so they can tell the others. Both our peoples are now weak, and if we are to grow strong again, there should be no doubt among them about what really happened here. That sounds like a wise plan. Mjorgin thanks you, and sends you God's breath. It is a powerful weapon. Had Mjorgin used it in our duel years ago when he was stronger, he would probably have won. Why didn't he do it? Most probably pride. Titans are proud of their strength, and never use other weapons in battle except their fangs and claws. I'm glad it worked out this way. I have to go back to mainland. I still have work to do. Of course. I wish you a safe journey home. Here's God's breath, and the reward I promised. Thank you, and goodbye. Wyjaśniliśmy sprawę konfliktu Nautizjan z Tytanami. Mamy boski oddech, więc możemy wracać, żegnać się z podwodnymi żyjątkami, stworzeniami, roślinami. No i z tą taką błogą, sielankową atmosferą, choć atmosferą, która się rozgrywała w obliczu konfliktu i w obliczu mimo wszystko smutnych spraw. I trochę smutno opuszczać, ale będą jeszcze inne atrakcje w dalszej części gry, więc cóż, czas wracać do domu. So, you're back already? Do you have God's breath? Things got a bit complicated, but I got it in the end. Around the wreck. You'll tell me later. We don't have time now. Go home and change into dry clothes. You can't go to ice plains like this. But wear something light, comfortable for fighting. But I'll freeze. You won't. You should trust me by now. I prepared you a potion which will keep you warm. I see. I'll go home and change now. I want to give you back your magic map. It served me well. Put it on the table over there and come back when you're ready, but hurry. Okay. I na tym skończymy na razie nagrywanie. Ja skończę. Wędrówkę do Kriegela odbędziemy już w kolejnych odcinkach. Zapraszam do ich oglądania. Do usłyszenia.